Dzień dobry. Witam Was wszystkich. Długi czas, żeśmy się nie widzieli. No, trochę czasu minęło, ale jak zarówno wiecie, wszędzie sytuacja, którą mamy teraz odnośnie korony, nie jest za dobra, więc nie ma takiej dużo możliwości, żeby gdzieś wyskoczyć. Ja oczywiście coś robiłem, to co było możliwe w mojej mocy, ale jakby nie było, czas przybywa się na spokojnie, tego, że każdy z nas martwi się i chroni przed tą straszną chorobą, która jest obecna w tym świecie. Więc dzisiaj mamy sobotę, 20 luty 2021, po tych chłodnych, bardzo zimnych tygodniach, które były ostatnio obecne wszędzie w Europie, nastał nagle nieoczekiwana przepiękna pogoda. Proszę spójrzcie. Mamy dzisiaj 13 stopni, myślę, że do 15 być może jeszcze nawet dojdzie, więc to jest naprawdę dobry czas, żeby móc spędzić miło te popołudnie, więc chciałbym Was zabrać dzisiaj na przejażdżkę do dużego parku w Hamburgu, który się nazywa Stadtpark, czyli miastowy park. Jest położony ode mnie około chyba 7 km, 6 km, więc przejedziemy się tam skuterkiem i podczas jazdy pokażę Wam, jak wyglądają obecne ulice w Hamburgu, jak sytuacja wygląda teraz w czasie rzeczywistym. Więc jakby nie było, w tych czasach za dużo nie można zrobić, nie ma wyjazdów, nie ma wylotów. Ja chciałbym chętnie oczywiście gdzieś wyjechać, coś porobić, ale jakby nie było, nie ma za bardzo takiej możliwości w tej chwili, bo linie lotnicze są odcięte. Jakby nie było, Niemcy są krajem, gdzie naprawdę jeszcze są wysokie restrykcje, więc po prostu się żyje na spokojnie w tej chwili i się czeka, aż troszeczkę się wszystko poluźni i polepszy. Więc zabieram Was ze mną na wycieczkę do parku, pokażę Wam, jak to jest dzisiaj w tym dniu, jak to wygląda i bardzo się cieszę, że mogę Was zabrać i że jestem z Wami. Pozdrawiam Was wszystkich. No moi kochani, wyjeżdżamy spod mojego bloku, takiego dwupiętrowego, którego widzicie. Spójrzcie, tak to właśnie wygląda. Tu jest moje wejście, tam stoją, tak jak pokazywałem wcześniej, stoi mój skuterek, rowery. No a ja mieszkam, można powiedzieć, za tymi krzaczkami tam, jak widać, na parterze, więc mam bardzo tutaj przyjemnie, tu jest spokojnie, tylko że oczywiście rowery są często łupem dla kradzieży, dlatego że są półotwarte, można powiedzieć, więc... Dobra, jedziemy w kierunku wschodniej części Hamburga, czyli Winterhude, tak się nazywa ta dzielnica, można powiedzieć. I tam jest jeden z największych parków w Hamburgu, który się nazywa Stadtpark, o którym wcześniej mówiłem. Tam jest planetarium bardzo duże. Oczywiście teraz jest w czasie pandemii wszystko pozamykane, ale jestem przekonany, że będzie masa ludzi. Będziecie mogli zobaczyć, jaki on duży jest, jaki jest w ogóle piękny, dlatego że tam masa ludzi przyjeżdża na spacery. Ja już tutaj oczywiście nie jestem tam pierwszy raz. Byłem też tam podczas pandemii. To powiem Wam szczerze,
Nie widziałem nigdy tyle ludzi, jak zdążyłem zauważyć do tej pory, że po prostu poprzez tą bezczynność, poprzez tą niemożliwość wychodzenia, bawienia się ludzi na zewnątrz, w knajpach, w dyskotekach, na urlopach, to ludzie po prostu, jakby nie było, jedyną rozrywką dla nich jest wychodzenie na zewnątrz, do parku. I oczywiście to jest dobrze, bo to jest coś, co nie kosztuje nic, coś, co zbliża drugiego do siebie. No i uczy nas tej prostoty, którą coraz bardziej doceniamy, nie? Jakby nie było, pandemia służy nam wszystkim. Są też pozytywne aspekty tego. Chyba będziemy bardziej doceniać to, co mieliśmy lub to, co będzie w naszym życiu. Wchodzimy na taką troszeczkę urchliwą dróżkę, która właśnie prowadzi do parku. No i będziemy jechać cały czas teraz w dół, w kierunku centrum. Wejdziemy na główną drogę. Myślę, że około 25 minut nam zajmie do pół godziny, żeby tam dojechać. Tak jak wspomniałem, to jest około 8 km dystans, więc długo nam nie zajmie. A w międzyczasie będę Wam mówił, gdzie jesteśmy, co widzimy tutaj, abyście troszeczkę mogli się bardziej znajomić z tym miasteczkiem, z tym miastem dużym, Hamburgiem, więc a jakby nie było, tutaj mieszkam od 24 lat już, więc znam prawie każdą dziurę, bo wszędzie byłem. No, w tej chwili zbliżamy się do dzielnicy mojej, głównej w pewnym sensie, gdzie można pójść na większe zakupy, gdzie jest duża stacja autobusów miejskich, gdzie jest centrum handlowe, gdzie jest dużo oczywiście banki, wszystko to, co jest niezbędne do szybkich zakupów i tak dalej. W tamtym miejscu jest polski sklep, jak widać. Nie wiem, czy zdążycie zauważyć, może się zatrzymię na chwileczkę. Tu jest polski sklep. Tutaj. W tym miejscu polski sklep, jak widać. Ok, pokazuję Wam go. Czyli to jest, on jest ode mnie około 2 km oddalony, więc to nie jest, przepraszam, nawet mniej. Więc jakby nie było, polskie zakupy mogę sobie wszędzie zrobić. Nie brakuje tu artykułów spożywczych z Polski, więc chociaż one są troszeczkę droższe, ale czego się nie robi dla smaku tego oryginalnego, który znamy i chętnie jemy. Tak jak wspomniałem, jesteśmy teraz na dworcu autobusów. Tam widzicie przede mną. Tutaj praktycznie jestem co czwarty dzień, można powiedzieć. Tu też mieszka moja córka, najstarsza, Filana. Więc jeżeli się trafi taka możliwość, to mogę ją odwiedzić, jeżeli nie jest w pracy. Więc chętnie tutaj jestem ogólnie. No i w ogóle człowiek też potrzebuje, każdy z nas troszeczkę ludzi zobaczyć, innych, nie? Bo mieszkam tam, gdzie mieszkam, to można powiedzieć, to jest północna część Hamburga. Człowiek czasami zapomina, że jednak ta korona dalej jest, bo jak się jedzie na przykład samochodem, czy w ogóle innym środkiem komunikacyjnym oprócz jakiegoś tam metra czy autobusu, to są takie chwile, że człowiek zapomina, że wszystko jest w normie i było i nic się nie zmieniło, ale jak się przyjeżdża do takich miejsc jak dworzec, który widzieliście przed chwileczką, autobusowy, gdzie wszyscy mają maski, to po prostu mnie przeraża. No, żeby się trochę rozpędzili. Ten skuterek daje czadu dosyć dobrze. Więc na ulicę wystarczy.
Widzę, że rozwijamy prędkość do 50 km, nie wiem czy widać, ale widać. Nie mam ogólnie doświadczenia, jeżeli chodzi o takie skuterki. Kiedy za młodego jeździło się tak czasami od kolegów, pożyczając na chwilkę, można powiedzieć, żeby się przejechać jakimś tam komarkiem, jakimś tam motorynką, ale oczywiście mało odcinki, więc nie ma się takiego doświadczenia jak inni, którzy jeżdżą na takim sprzęcie. Ja zdecydowałem się, żeby kupić sobie tego skuterka, dlatego że jest bardzo ekonomiczny. Nie wiem jak to jest w Polsce, ale tutaj kosztuje mnie ubezpieczenie na rok 34 euro. To nie jest, nie wiem ile to jest na polskie, może ze 100 zł. Nie mam innych kosztów oprócz tego, czyli nie mam żadnego przeglądu, nie mam niczego. Płacę 34 euro za rok. Jestem ubezpieczony, jakby coś się stało. Ubezpieczenie pokryje. Więc szafa gra. To bardzo mało pali, chociaż teraz paliwo poszło do góry po nowym roku, u Was na pewno też. U nas kosztuje w tej chwili euro 50, dosyć dużo, bo wcześniej, 3 miesiące wcześniej, jak jeszcze jeździłem samochodem, to było po euro 20, więc bardzo dramatycznie poszło do góry. Więc, ale ja oczywiście nie odczuwam tego, dlatego że ten skuterek, jakby nie było, pali bardzo mało. Chyba 2,5 litra na 100 najwięcej, więc kiedy jadę z nim na stację benzynową, to tankuję chyba za 12 zł najwięcej. I jadę tym 100 km, więc to, możecie sobie wyobrazić, jakie to jest ekonomiczne i bardzo fajne w ogóle. I też nie ma tego problemu, co ogólnie teraz w Polsce jest z zaparkowaniem naszego pojazdu, bo widzisz, tym oto właśnie skuterkiem mogę zaparkować sobie wszędzie, gdzie rowery stoją, więc nie muszę się martwić o żadne opłaty i wszystkie inne rzeczy, więc jest bardzo dobra rzecz. Dlatego właśnie sobie kupiłem. To jest używany Chińczyk, nie wiem, chyba 2006 rocznik, coś takiego. Zapłaciłem za niego 250 euro. Kupiłem go od mojej córki, bo kupiłem sobie samochód i no i chciałem, tutaj po prostu nadarzyła się okazja, że po prostu wpadłem na ten pomysł, żeby sobie to kupić. I nie żałuję, powiem Wam szczerze, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. W taką pogodę jak teraz 12 stopni, no bardzo prawdziwa, przyjemna rzecz, no spójrzcie, jestem w świeżym powietrzu, inaczej się przeżywa tą prędkość. Teraz może Wam powiem, jak ta sytuacja ogólnie wygląda teraz w Hamburgu odnośnie korony. Otóż tak jak wspomniałem wcześniej, mamy 20 luty, to jest sobota. Na dzień obecny rozporządzenia są takie, że Merkelowa zarządziła do 8 czy do 7 marca
lockdown, w którym się znajdujemy, czyli tak naprawdę wszystko jest zamknięte, oprócz sklepów spożywczych i tak dalej, więc za dużo się zmieniło. Weszło prawo, że trzeba, gdy się jest na mieście, czy w ogóle w miejscach publicznych, trzeba nosić maskę już nie tą szmacianą, którą Wam jeszcze pozwalają. Tutaj trzeba albo nosić maskę chirurgiczną, albo tą FP2, tak się nazywa, ta przeciwko wirusom, nie? Więc maski szmaciane są już zakazane u nas. Więc ostatnio właśnie moja siostra wróciła z gór. Powiedziano mi właśnie, że w Polsce dużo się otworzyły galerie, hotele, być może już teraz wiem jak to jest, stoki narciarskie, fryzjerzy i obsługi i tak dalej, że bardzo dużo, że więc nie wiem skąd to wszystko się tak bierze, dlatego że gdy porównuję liczby polskich zachorowań i w Niemczech one są prawie takie same, a jakby nie było w Niemczech, populacja, czyli ludność jest 3 razy większa niż w Polsce, więc dlaczego ja nie wiem, dlaczego w Polsce są takie rozporządzenia, że wszystko się troszeczkę tak rozluźnia, chociaż zagrożenie pandemii jest dalej bardzo, bardzo wysokie. Myślę, że na pewno macie te same zdanie co ja. Tutaj prawdopodobnie chodzi o to, że gospodarka pada, więc tam gdzie można troszeczkę poluzować z restrykcją higieniczną i tak dalej, to próbują, aby coś szło do przodu. Więc tak właśnie mogę sobie wyobrazić, tak to właśnie chyba jest. U nas jeszcze tak nie powiedziano tak naprawdę, czy będzie możliwość odpuszczenia tego lockdownu, którego jest od 8 marca, chociaż mówią, że jak gdy liczba zejdzie na dół do 35 zachorowań na chyba na 10 000 czy na 100 000 mieszkańców, to wtedy być może rozluźnią tak samo jak w Polsce, ale widzę, że nie chcą skakać w taki sposób z górki pod górkę, z górki w dół i tak dalej, w to samo cały czas, dlatego że jakby nie było, ludzie bardzo cierpią psychicznie, kiedy cały czas mają poluźnione restrykcje. No zobaczymy. Ja planuję następny wyjazd. Chciałbym wylecieć ponownie do Egiptu, chociaż myślę o Maroko. Bo Maroko jest przepięknym krajem, gdzie można naprawdę dużo zobaczyć, a Egipt jest takim krajem, gdzie można naprawdę dobrze odpocząć pod względem finansowym, że dużo nie kosztuje, gwarantowane słońce, piękna pogoda, przyjemna woda i w ogóle wszystko inne, więc zastanawiam się, gdy troszeczkę się wszystko poluźni, żeby móc gdzieś polecieć, bo bardzo tęsknię, żeby gdzieś wyjechać. No nie mam z kim, chętnie bym znalazł kogoś, kto by mógł ze mną polecieć, ale jakby nie było, ludzie pracują. W tych dniach, kiedy ja bym chciał lecieć, więc ciężko kogo znaleźć. Zobaczymy, co życie pokaże, jak to mówią. Ale planuję wyjechać jak najszybciej, jak będzie to możliwe. Więc myślę, że nie wcześniej niż pod koniec marca będzie to możliwe. Następny wyjazd do Egiptu prawdopodobnie. Chociaż myślę o Tunezji, tam jeszcze nie byłem, dużo dobrego słyszałem. Też to nie jest ogólnie drogi kraj. No i jakby nie było, trzeba jeździć w nowe miejsca, więc wiadomo, że ma się swoje ulubione miejsca, gdzie się gwarantowanie będzie dobrze czuło, ale świat jest taki piękny, świat jest taki duży, mamy dużo do zobaczenia i warto zobaczyć, więc być może nawet i spontanicznie polecę do Tunezji lub do Maroko. Sytuacja taka wygląda w tym czasie, żeby gdziekolwiek gdzieś polecieć do tych krajów, to trzeba obowiązkowo przed wylotem nie dłużej niż 72-godzinny test zrobić, aby go móc okazać po przylocie na granicy celnikom.
żeby móc wejść w ten kraj, aby nie mieć w nim, żeby uniknąć w nim jakąkolwiek kwarantannę, bo wiadomo, gdy się jedzie jakiś urlop, właśnie tydzień czasu lub 2, nie chce się siedzieć w hotelu zamknięte lub w jakimś miejscu i czekać na kwarantannę. To lepiej zrobić ten test, pojechać, zapłacić go, za niego tutaj i pojechać z nim i wtedy mieć spokój i bawić się ostrożnie i mieć ten miły czas. Dowiadywałem się w Niemczech, ile kosztuje ten test. Są różne ceny, ale najtaniej jest zrobienie testu na COVID-19, czyli tego PCR test, ten, który jest bardzo wymagany przez inne kraje, czyli nie ten szybki test, ten PCR test wymagany. On kosztuje tutaj 69 euro. Na lotnisku można go zrobić. Nie ma kolejek, nie ma takiego przeciążenia, więc płacisz przed wyjazdem, krótko go zrobisz, masz gwarancję, że w ciągu 24 godzin go dostaniesz online lub pisemnie, więc odbierasz go i lecisz. I tak to właśnie wygląda. W tej chwili nie jest możliwe, w tej chwili nie ma bezpośrednich lotów do krajów takich jak Egipt, Tunezja, Maroko, dlatego że no, pod względem epidemii, że po prostu oni chcą zahamować jakąkolwiek turystykę, żeby dużo ludzi nie wjeżdżało, więc jeżeli w te kraje chce się lecieć, to trzeba naprawdę okrążnie i z długim czasem zaplanowanym dla siebie na postoje, na zmiany samolotów i w różnych miejscach i tak dalej. Na przykład patrzyłem teraz, aby móc lecieć do Egiptu, to musiałbym przez Turcję i tam być może, nie wiem, od 4 do 6 godzin czekać na następny lot i być może w taki sposób mógłbym się dostać do Egiptu. Do Maroko nawet 3 razy. Z Hamburga do Francji, z Francji gdzieś tam jeszcze do jakiejś Portugalii i potem z Portugalii do Maroko, więc to jest bardzo uciążliwe, długi czas, też nawet droższe, muszę powiedzieć. No i też chyba nie bardziej takie być może realne, możliwe, bo być może to jest zabronione. Nie wiem, czy wyjazd na własną rękę do Maroku, gdzie ja bym sobie tak naprawdę chciał życzyłbym sobie tego, żeby móc polecieć do Maroko, kupując sobie bilet i po prostu z miejsca na miejsce znaleźć sobie jakiś hotelek, jakiś hostel, przespać się, no i tak podróżować po całym kraju. Nie chciałbym być w jakimś tam luksusowym resorcie. Chciałbym to przeżyć, jakąś przygodę poznania tego kraju, czyli pustynie, góry, ludzi, wioski, wszystko, co jest związane z tym krajem. No i tam posiedzieć z miesiąc czasu, żeby ponagrywać, więc dowiaduję się obecnie, czy to jest możliwe dla mnie wyjazd taki bezurlopowy, czyli bez bukowania jakiegoś tam resortu, bo jakby nie było, jest to możliwe do dziś, czy do Egiptu, czy do Tunezji, czy Maroko, tylko w taki sposób, z tego co słyszałem, jeżeli kupujesz sobie podróż na 2 tygodnie, czy na tydzień do danego hotelu, podajesz adres, gdzie będziesz, złożysz test, no i w taki sposób możesz jechać, lecieć, gwarantowanie, że dolecisz, a z tego co słyszałem, że gdy lecisz na własną rękę, to być może nawet Cię nie wpuszczą, dlatego, że nie masz żadnego hotelu zabukowanego, nie masz miejsca, w którym będziesz, można powiedzieć, że jesteś taki cały czas gdzieś na dziko, no to nie chcą podróżujących, nie chcą ludzi, aby ten kraj był bardziej taki zarażany, więc zobaczymy, co się wydarzy. To chciałbym to, no właśnie, polecieć, więc dowiaduję się w tej chwili, czy jest coś możliwość, jeżeli mi się uda, no to powiem szczerze, pakuję się i lecę, nawet sam. No jestem zakochany w krajach takich jak Północna Afryka. Arabski mi się bardzo podoba, nie wiem dlaczego, bardzo mnie ta ich kultura bardzo interesuje. Ale bardziej mi się podoba ich ta szczerość, a ich ten uśmiech, który noszą na sobie, chociaż czasami jest często narzucany, ale naprawdę nie ma nic milszego, nawet gdy człowiek się uśmiecha, to nawet to drugi się może zarazić i uruchomić sobie ten prawdziwy uśmiech poprzez takie nawet sztuczne uśmiechnięcie sobie, bo to dużo daje. Tam, gdzie ludzie są przygnębieni, można powiedzieć załamani, gdzie się nie uśmiechają, no to życie jest troszeczkę smutniejsze. Jakby nie było, nie jest tak? No, jesteśmy już prawie przy parku. Ja tu Wam gadu.
Zapomniałam troszeczkę opowiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakich dzielnicach, ale jesteśmy właśnie w tej dzielnicy Winterhude, gdzie właśnie ten piękny park będzie. Tutaj 24 lata temu, jak przyjechałem po raz pierwszy, to mieszkałem właśnie na tej dzielnicy. Ta dzielnica jest dosyć droga. Widzicie, to są większość takich starych domów, a nie wiem jak to jest w Polsce. Mi się wydaje, że teraz to jest też prawdopodobne, że te mieszkania z wysokimi sufitami i te przedwojenne konstrukcje one są o wiele droższe niż te nowe, dlatego że one są bardzo popularne, bo jakby nie było, one naprawdę świetnie wyglądają w środku, jest ta przestrzeń i człowiek się bardzo dobrze w nich czuje i jest coś w nich pięknego, szczególnie w tej starej budowli, więc ludzie chętnie w nich zamieszkują. Ja mieszkam w Hamburgu, jakby nie było, miasto jest też studenckie, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o mieszkania, katastrofa, gorzej znaleźć niż pracę, ludzie szukają tym latami. Oczywiście ten, kto dysponuje większą gotówką, dużą gotówką oczywiście, to może sobie stać jakieś luksusowe mieszkanie czy coś, ale to kosztuje naprawdę potężne pieniądze i normalnego człowieka nie stać na to. No już prawie jesteśmy przy parku, albo w parku, jak to się mówi. Tam z przodu go widać, za światłami. Więc znajdę sobie jakieś fajne miejsce, żeby móc sobie przypiąć tego właśnie skuterka i pójdziemy sobie na spacer. Dojechaliśmy tutaj szczęśliwie, bardzo szybciutko i Wam za chwileczkę pokażę, jak on wygląda. Zaczniemy od lewej strony, czyli tam. Pójdziemy w kierunku planetarium. Pokażę Wam troszeczkę bliżej, jak to wygląda. Ja jeszcze tam nigdy nie byłem. Z tego co słyszałem, tam jest jakaś galeria. Galeria i na górze jest w tej kopule, którą tam widzicie, kino 3-wymiarowe czy 4-wymiarowe, jak się nazywa, więc ja tam jeszcze nigdy nie byłem. No jak widzicie, dużo ludzi jest tutaj. Miło zobaczyć ludzi bez masek. Każdy ma ich dosyć, więc cieszę się, że można w końcu twarze ludzi zobaczyć. No dosyć taki duży ten budynek. Z tego co słyszałem, ludzie, którzy byli w Związku Radzieckim, opowiadają, że wszystkie tam takie właśnie pomniki, takie budowle są właśnie takiego rodzaju. Są duże, masywne. I tak właśnie on wygląda, więc widać go na cały park. O! Widzę, że woda zamrożona. Jeszcze. Nie spodziewałem się tego. Teraz położymy stopę. Mam nadzieję, że nie wpadnę i zobaczymy, czy tam można. Sprawdzimy. O, nie chciałbym wchodzić, jest ryzyko. Spójrzcie.
No może ma z 10 cm ten lód, jeszcze stukam w niego, ale nie chcę tutaj wchodzić, nie chcę ryzykować, bo utopić bym nie utopił, ale bym troszeczkę zmarzł. Dobra, zobaczmy jak to wygląda tutaj jeszcze. Właśnie z tego miejsca tam, co widać, powinny się wylewać małe wodospady, ale jest zamknięte. Więc wejdźmy na chwilę do góry. Oczywiście wszystko zamknięte jest, więc za dużo Wam nie mogę pokazać, ale mniej więcej może będzie możliwy jakiś widok z góry. Więc zobaczmy. Zamknięte. No, taki widoczek. Pójdziemy właśnie w tamtą stronę. Pokażę Wam, jak wygląda same serce tego parku. Więc chodźmy. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me that all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. I'm jealous of the night that I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. I'm jealous of the night. I'm jealous of the love. Love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love, 'cause I wish you. Teraz znajdujemy się na tym głównym, można powiedzieć, podwórku tego właśnie parku. Spodziewałem się troszeczkę więcej ludzi, muszę powiedzieć. Wyjątkowo mniej dzisiaj, ale też fajnie, dlatego że nie ma takiego tłoku, dlatego że jest bardziej bezpieczniej. Więc troszeczkę Wam pokażę, jak to wygląda tutaj. Przejdziemy się naokoło tego parku. Szczególnie tego serca tego parku, abyście troszeczkę mogli zobaczyć, jak to wygląda. I kiedyś tutaj znajdziecie, przyjechać i zwiedzić ten park, bo jest bardzo piękny, bardzo tu jest przyjemnie. Bardzo lekki wiaterek, naprawdę cieplutko, super przyjemnie. I wish you'd the best of all this world could give. And I told you when you left me,
me, tell me that all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. It's hard for me to say jealous of the way you're happy without. W tamtym kierunku właśnie jest mostik, gdzie tą właśnie oto jeziorkiem, a dalej rzeczkami można dopłynąć do samego centrum, gdzie są centrum Hamburga, gdzie jest potężne jezioro, nazywa się Alsta. Już tam wcześniej kręciłem, były filmy, więc wszędzie stąd można dopłynąć. Hamburg ma tyle mostów, tyle rzek po całym mieście, że naprawdę można spędzać dni płynąc sobie, wypożyczając łódki, rowery wodne, czy przynosząc coś własnego, gdzie nie ma ograniczeń, gdzie naprawdę można mieć ubaw darmowy i bardzo, bardzo miły czas. No dobrze, teraz pójdziemy do góry, pójdziemy sobie inną dróżką, aby troszeczkę Wam więcej pokazać tego wspaniałego parku. Oczywiście ten park ma jeszcze boczne dróżki, które się rozgałęziają na wszystkie strony, można powiedzieć, więc gdybym tak chciał Was zabrać i pokazywać Wam każdą ścieżkę, to naprawdę zabrakłoby tego filmu. Więc tego wybrałem sobie takie najbardziej uczęszczane ścieżki, najbardziej taką odwiedzaną część tego parku, abyście sobie mogli zobaczyć, jak tu bardzo fajnie jest. Szczególnie w lato. Tutaj jest miejsce, gdzie można grillować, gdzie policja z tym nie ma problemu. Nawet tutaj są grille rozłożone w ciągu lata. Więc nie ma tu jakichś obostrzeń. Nie wiem, czy w Polsce można, ale w Polsce bardzo dużo nie można. Nie wiem, skąd tu takie prawo się bierze, ale tutaj czy piwko, czy w ogóle rzeczy, które macie ochotę sobie zrobić, możecie po prostu. O, tak wspaniałe. Trawka wychodzi, zielona już, pięknie. Wow, cudownie. I ten planetarium, budynek, który tam byliśmy, widać właśnie tam, daleko widzicie? Jest troszeczkę dystans, nie? Dobre, z 1,5–2 km. Teraz pójdziemy sobie na plac zabaw. Pokażę Wam, jak to wygląda obecnie na placu zabaw. Ojejku, jak na basenie.
Bardzo dużo dzieci, spójrzcie. Rodziców, ojejku. No, tutaj nie powstrzymasz dzieci, nie? Od zabawy. Więc chociaż mam nadzieję, że i one się uczą utrzymywania odstępów i wszystko tak. Spójrzmy. No, będziemy powoli kończyć nasz spacerek po tym parku. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pokazałem. Bardzo przyjemnie jest zobaczyć życie, radość u ludzi, to widać ją, jak bardzo ludzie się cieszą. Mam dobre wrażenia. No i będę szedł do skuterka i mam jeszcze zamiar jechać na lotnisko, czyli tam jest fajny punkt, gdzie można sobie posiedzieć, wypić sobie herbatkę. Tam sobie jeszcze chcę posiedzieć, troszkę zrelaksować się. Nie mam zamiaru do domku wracać. Troszeczkę pocieszyć się pogodą. Zazdroszczę Wam jednego. Tego, co macie na pewno. Może nie wszyscy, ale dużo z Was ma. I być może nie docenia tej bliskości, rodziny, przyjaciół. Jestem cały czas na obcyzie. I nie mam tego, co Wy w standardzie, więc często mi jest smutno, że tak jest, jak jest. Ale czego się nie robi dla pieniędzy, nieprawda? Wszyscy poświęcamy się w imię tych pierdolonych pieniędzy. No dobra, których i tak nie ma.